Mam na imię Mackenzie Wilson, mam 29 lat i na ślubie mojej siostry Lauren byłam całkowicie niewidzialna dla ojca pana młodego. Mimo że byłam druhną honorową, Richard Davis patrzył przeze mnie, jakbym była duchem. Miałam na sobie czarną sukienkę, na którą Lauren nalegała dla druhen, przez co czułam się jak cień w tym jej perfekcyjnym dniu. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Ale kiedy konferencjer wywołał moje pełne imię i nazwisko, gdy podchodziłam do mikrofonu, twarz Richarda całkowicie się zmieniła. Kieliszek szampana wyślizgnął mu się z palców i roztrzaskał o marmurową posadzkę. Zostańcie ze mną, aby usłyszeć, jak moje imię wypowiedziane na weselu mojej siostry odkryło sekret sprzed 25 lat. Skąd oglądacie tę historię? Dajcie znać w komentarzach poniżej, a ja tymczasem zabiorę Was w podróż do początku tej opowieści. Lauren i ja zawsze byłyśmy sobie bardzo bliskie, mimo że dzieli nas 5 lat różnicy wieku. Dorastając w Rochester w stanie Nowy Jork, dzieliłyśmy się wszystkim od ubrań po sekrety. Chroniłam ją przed szkolnymi łobuzami, a ona trzymała mnie w ryzach, kiedy moja nastoletnia faza buntu dawała mi się we znaki. Nasza więź pozostała nierozerwalna, nawet kiedy wyjechałam do Bostonu na studia, a ona została w Nowym Jorku, by uczęszczać do szkoły mody. 3 lata temu Lauren zadzwoniła do mnie, niemal bez tchu z ekscytacji, opowiadając, że poznała kogoś wyjątkowego na charytatywnym balu. Wiedziałam, że tym razem to coś zupełnie innego niż jej wcześniejsze związki. Ethan Davis nie był po prostu kolejnym facetem. Był spadkobiercą Davis Real Estate Development, jednej z największych firm zajmujących się komercyjnym budownictwem na wschodnim wybrzeżu. Ich związek przypominał zawrotny romans loty helikopterem na Hamptons, miejsca w pierwszym rzędzie na New York Fashion Week i weekendy spędzane w Paryżu. Lauren, zawsze stąpająca twardo po ziemi mimo swojego wyszukanego gustu, wydawała się całkowicie porwana tym uczuciem, ale autentycznie szczęśliwa. Musisz go poznać, Kenzie, zachwycała się przez telefon. On jest zupełnie inny, niż spodziewałabyś się po kimś z jego środowiska. Co miesiąc pomaga w schronisku dla bezdomnych i z nas imienia wszystkie dzieci ochroniarzy. Po 6 miesiącach związku Lauren zaprosiła mnie na kolację do ekskluzywnej restauracji w Manhattanie, żeby przedstawić mnie rodzicom Ethana. Pamiętam, jak bardzo byłam zestresowana, wchodząc do Del Posto, poprawiając moją granatową sukienkę koktajlową i żałując, że nie założyłam czegoś bardziej imponującego. Ethan od razu wstał, gdy podeszłam do stolika, uśmiechając się szczerze, kiedy mnie przytulił. To ta słynna siostra, o której tyle słyszałem, powiedział ciepło. Charlotte Davis, mama Ethana, była elegancka w swoim skromnym kostiumie Chanel, ale zaskakująco serdeczna. Ścisnęła moją dłoń i powiedziała: Len ciągle o tobie mówi. Czuję się, jakbym już cię znała. Natomiast Richard Davis ledwie oderwał wzrok od swojego menu, gdy mnie przedstawiono. Wysoki, budzący respekt, z siwymi włosami i stalowo-niebieskimi oczami, skinął tylko chłodno głową i natychmiast odwrócił się do kelnera, żeby omówić wybór win. Podczas całej kolacji kierował swoje pytania wyłącznie do Lauren albo rozmawiał z Ethanem o sprawach biznesowych, skutecznie wykluczając mnie z konwersacji. Kiedy wspomniałam o mojej pracy jako prawniczka zajmująca się ochroną środowiska, mając nadzieję na znalezienie wspólnego tematu, Richard spojrzał na zegarek. Interesujące, powiedział obojętnie, po czym odwrócił się do Lauren, pytając o plany rozwoju jej butiku. Jeszcze tej samej nocy zadzwoniłam do Lauren ze swojego pokoju hotelowego. Nie wydaje mi się, żeby twój przyszły teść za bardzo mnie polubił, powiedziałam. Nie bierz tego do siebie, uspokajała mnie Lauren. Tata jest po prostu staroświecki i bardzo poważnie podchodzi do więzi rodzinnych. Jak cię lepiej pozna, na pewno cię polubi. Ale nigdy tak się nie stało. Przez przyjęcia zaręczynowe, rodzinne święta i przygotowania do ślubu Richard zachowywał uprzejmy, lecz wyraźny dystans. Wchodził do pomieszczenia i witał się ze wszystkimi po kolei, z wyjątkiem mnie. Podczas rozmów o szczegółach wesela mówił o rodzinie Lauren, zamiast używać naszych imion, jakby chciał nas trzymać na dystans. Całkowicie poświęciłam się więc pomaganiu w przygotowaniach do ślubu, zdecydowana wspierać siostrę, mimo że czułam się niechciana w obecności Richarda.
Lauren wybrała Plaza Hotel na swój grudniowy ślub, a wszystko było niezwykle wystawne. Lodowe rzeźby, tysiące białych róż, 10-osobowa orkiestra. Spędzałam godziny, pomagając jej wybierać zaproszenia, próbować tortów i ustalać rozkład miejsc przy stołach. Jesteś pewna, że chcesz czarne sukienki dla druhen? Zapytałam, gdy przewracałyśmy strony katalogów projektantów. Wydaje się to trochę ponure jak na ślub. Lauren ścisnęła moją dłoń. To przecież zima w Nowym Jorku, a czerń jest klasyczna. Każdy dobrze w niej wygląda. Poza tym będziesz się wyróżniać jako moja druhna honorowa z tą diamentową broszką, którą ci kupiłam. Napięcie sięgnęło zenitu podczas próby generalnej w restauracji Daniel. Przygotowałam wzruszający toast, aby uczcić związek Lauren i Ethana. Gdy wstałam, żeby przemówić, Richard prowadził przyciszoną rozmowę z biznesowym partnerem, odwrócony do mnie plecami. Dla mojej siostry Lauren zaczęłam, unosząc kieliszek mojej najlepszej przyjaciółki od dnia jej narodzin. Wszyscy słuchali uważnie oprócz Richarda, który kontynuował swoją rozmowę, jakbym w ogóle nie mówiła. Charlotte zauważyła to i szturchnęła go, ale on tylko zerknął, kiwnął głową zdawkowo i wznowiła rozmowę. To afront był tak oczywisty, że kilku gości wymieniło między sobą niespokojne spojrzenia. Po kolacji nasza matka, Abigail, odciągnęła mnie na bok w eleganckim foyer restauracji. Wyglądała na niezwykle spiętą, a jej palce nerwowo bawiły się sznurem pereł na szyi. Nie przejmuj się Richardem, powiedziała cicho, jej głos brzmiał niemal konspiracyjnie. Niektórzy po prostu potrzebują więcej czasu, żeby się oswoić z nowymi członkami rodziny. Mamo, minęły już 3 lata, zauważyłam ostro. To nie jest potrzebowanie więcej czasu. On mnie aktywnie unika. Zrobiłam coś, czym go uraziłam. Po jej twarzy przemknął dziwny grymas, coś na kształt poczucia winy zmieszanego z niepokojem. Oczywiście, że nie, kochanie. Skup się tylko na tym, żeby ślub Lauren był perfekcyjny. To jest teraz najważniejsze. Zauważyłam, że unikała patrzenia prosto na Richarda, gdy ten przechodził obok z Charlotte i on robił dokładnie to samo. Coś zdecydowanie było nie w porządku. Ale że do ślubu zostały tylko 2 dni, postanowiłam to odpuścić dla dobra Lauren. Tamtej nocy w hotelowym pokoju leżałam długo bez snu, zastanawiając się, jaka niewidzialna bariera stoi między mną a Richardem Davisem, nie przypuszczając nawet, że zanim skończy się ślub, roztrzaska się kieliszek razem z sekretami dotyczącymi mojej własnej tożsamości. Poranek ślubu Lauren nadszedł rześki i jasny, promienie słońca iskrzyły się na świeżym śniegu, który spadł nocą. Apartament dla panny młodej w hotelu Plaza buzował od ruchu fryzjerki, wizerzystki i fotografowie krzątali się wszędzie, podczas gdy 6 druhen Lauren popijało mimousei i pomagało sobie nawzajem w zakładaniu czarnych sukien. Stałam przy oknie, patrząc, jak Central Park zamienia się w zimową krainę czarów, a w mojej pamięci kłębiły się wspomnienia. Lauren, mająca 6 lat, płacząca, gdy wyjeżdżałam na pierwszą noc poza domem. Lauren w wieku 16 lat, obie nie śpiące całą noc po jej pierwszym złamanym sercu, wyjadające surowe ciasto na ciasteczka prosto z opakowania. Lauren w wieku 21 lat, najgłośniej kibicująca na mojej ceremonii ukończenia szkoły prawniczej. Halo, ziemia do Mackenzie, droczyła się Brianne, jedna z druhen. Dopada cię panika przed wystąpieniem jako druhna honorowa? Uśmiechnęłam się i odwróciłam z powrotem do pokoju. Po prostu chłonę tę chwilę. Ten dzień nadchodził tak długo, a teraz wreszcie jest. Nasza matka, Abigail, weszła, niosąc tacę ze śniadaniowymi wypiekami prosto z hotelowej kuchni. Wyglądała elegancko, już ubrana w swoją bladoróżową suknię matki panny młodej. Ale zauważyłam napięcie wokół jej oczu. Widziałaś tatę? Zapytałam, sięgając po croissanta. Spotyka się z urzędnikiem, żeby omówić jakieś szczegóły, odpowiedziała, stawiając tacę na stole. Dołączy do nas przed ceremonią. Zauważyłam, że co chwilę spoglądała na telefon, jakby była rozkojarzona. Kiedy telefon Lauren zadzwonił, a na ekranie pojawiła się matka Ethana, Abigail aż podskoczyła. Charlotte pyta, czy chciałybyśmy dołączyć do nich na śniadanie na dole, ogłosiła Lauren po odebraniu połączenia.
Idźcie, dziewczyny, przede mną, powiedziała szybko Abigail. Muszę jeszcze wyprasować sukienkę. Patrzyłam zaciekawiona, jak ulga zalewa jej twarz, gdy Lauren zdecydowała się jednak zostać w apartamencie. Coś zdecydowanie było nie tak z naszą matką i wydawało się to mieć jakiś związek z obecnością Richarda. Podczas śniadania na dole z częścią weselnego towarzystwa siedziałam przy stole z Jesicą, jedną z koleżanek Lauren z czasów studiów, która pomagała w przygotowaniach do ślubu. W pewnym momencie Jessica powiedziała, przegryzając kawałek tosta z awokado. Najdziwniejsza rzecz zdarzyła się wczoraj. Ojciec Ethana zaczepił mnie podczas próby generalnej i zaczął wypytywać o ciebie. O mało się nie zakrztusiłam kawą. O mnie? Jakie pytania? Gdzie się wychowałaś, do jakiej chodziłaś szkoły? O rzeczy z twojego dzieciństwa. Pomyślałam, że może planuje jakiś niespodziewany wątek do przemówień, ale wydawał się bardzo intensywny. Zanim zdążyłam przetrawić te informacje, śniadanie przerwało pojawienie się Richarda, który nagle zjawił się i poprosił Lauren o prywatną rozmowę. Moja siostra wyglądała na zaskoczoną, ale poszła za nim do cichego kąta restauracji. Przez liście palm w dużych donicach widziałam, jak Richard mówi do niej z zaangażowaniem, gestykulując rękoma, podczas gdy wyraz twarzy Lauren zmieniał się z konsternacji w zaniepokojenie. Kiedy wróciła 10 minut później, jej oczy były lekko zaczerwienione. Wszystko w porządku? Zapytałam cicho, gdy znów usiadła obok mnie. W porządku, powiedziała wymuszonym uśmiechem. To tylko jakieś sprawy rodzinne na ostatnią chwilę. Ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Lauren zawsze była fatalną kłamczuchą. Jej lewe brwi drgały lekko, gdy nie mówiła całej prawdy, sygnał, który znałam od naszego dzieciństwa. W apartamencie panny młodej przygotowania nabrały tempa. Gdy wizerzystka pracowała nad twarzą Lauren, dostałam wiadomość od naszego ojca. Spóźnię się. Korek z lotniska. Będziemy o 12:30. Zmarszczyłam brwi, patrząc na telefon. Tata nigdy nie spóźniał się na ważne wydarzenia, a przecież przyleciał z Chicago 2 dni temu. Dlaczego miałby jechać z lotniska? Gdy fryzjerka kręciła moje włosy, przeprosiłam na chwilę, mówiąc, że idę do łazienki, ale zamiast tego przeszłam korytarzem obok apartamentu Richarda i Charlotte. Byłam zdeterminowana dowiedzieć się, dlaczego Richard wypytuje o mnie. Drzwi były uchylone, a ja usłyszałam głos Richarda, napięty i pełen niepokoju. Trzeba to wyjaśnić, Charlotte. Nie mogę tego po prostu zignorować. Nie dzisiaj. Uspokajający głos Charlotte odpowiedział. To jest dzień ślubu Ethana. Cokolwiek to jest, co dotyczy Mackenzie, może poczekać. Zamarłam, słysząc swoje imię. A więc to nie była tylko moja wyobraźnia. Było coś konkretnego we mnie, co odręczyło Richarda. Zapukałam lekko i pchnęłam drzwi, znajdując Richarda i Charlotte stojąca przy oknie, oboje wyglądający na zaskoczonych moim pojawieniem się. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedziałam, udając swobodę, choć w środku czułam, jak serce wali mi jak oszalałe. Lauren zastanawiała się, czy nie macie może figurki na szczyt tortu weselnego pana młodego. Cukiernia dostarczyła ją do was przez pomyłkę. To było kłamstwo, ale potrzebowałam pretekstu, żeby móc bezpośrednio zaobserwować reakcję Richarda na mój widok. Charlotte zaczęła odpowiadać, ale Richard jej przerwał. Nie mamy jej. Sprawdź u organizatorki ślubu, jego ton był oschły, zdystansowany, niemal lodowaty. Natychmiast odwrócił się plecami, skutecznie kończąc jakąkolwiek możliwość dalszej rozmowy. Gdy wychodziłam, usłyszałam, jak mówi do kogoś półgłosem przez telefon. Ona wygląda dokładnie jak ona. To nie może być przypadek. To jakiś koszmar. Moje serce biło coraz szybciej, gdy wracałam do apartamentu panny młodej. Kim była ta ona, do której niby byłam podobna? O jakim koszmarze mówił? Pytania kłębiły się w mojej głowie niczym burzowe chmury, kiedy znów dołączyłam do orszaku weselnego, próbując przykleić uśmiech do twarzy, choć w żołądku czułam zimny, ciężki kamień niepokoju. Coś poważnego działo się pod powierzchnią tego wesela i najwyraźniej ja byłam w samym centrum tej tajemnicy.
Katedra Święta Patryka stała majestatycznie na tle zimowego nieba, jej gotyckie wieże wznosiły się ku niebu, podczas gdy goście wchodzili jeden po drugim przez łukowe bramy. W środku tysiące białych róż i lilii zamieniały tę świętą przestrzeń w pachnący ogród. Ich zapach mieszał się z wonią płonących świec i ciepłym aromatem polerowanego drewna. Kryształowe świeczniki obwieszone girlandami zdobiły środkowe przejście, a kwartet smyczkowy grał cicho, napełniając przestrzeń subtelnymi dźwiękami, gdy mężczyźni w czarnych smokingach prowadzili gości na ich miejsca. Stałam z Loren i pozostałymi druhnami w przedsionku, moje dłonie lekko drżały, gdy poprawiałam jej welon o katedralnej długości. Loren wyglądała olśniewająco, jej suknia, zaprojektowana na zamówienie przez Verę Wang, z ręcznie wyszywanym gorsetem i płynącym trenem, sprawiała, że wyglądała niczym bohaterka wyjęta prosto z kart baśni. Tata się spóźnia i wyszeptała Loren, zerkając nerwowo na zegar wiszący na pobliskiej ścianie. Ceremonia miała się rozpocząć za 15 minut, a Thomasa Wilsona wciąż nigdzie nie było widać. Na pewno przyjdzie, zapewniłam ją, choć w mojej własnej piersi narastał niepokój. Martwiłam się nie tylko o przybycie naszego ojca, ale również o napięcie, które wyczuwałam przez cały ranek, unoszące się jak ledwo uchwytna mgła. Koordynatorka ślubu pojawiła się, elegancka w czarnym kostiumie. Wszyscy są już na miejscach, a rodzina pana młodego właśnie zajęła ławy w pierwszym rzędzie. Zerknęłam przez szczelinę w ogromnych, drewnianych drzwiach. Z mojego punktu obserwacyjnego mogłam dostrzec Richarda i Charlotte, siedzących w pierwszym rzędzie po prawej stronie. Richard siedział sztywno, wpatrzony nieruchomo przed siebie, jego szczęka była zaciśnięta tak mocno, że niemal widać było napięte mięśnie. Nawet z tej odległości czułam bijący od niego dyskomfort. Właśnie gdy druchny zaczynały się ustawiać w kolejce do rozpoczęcia pochodu weselnego, nasz ojciec wpadł przez boczne drzwi, lekko zdyszany, lecz wciąż nienagannie ubrany w smoking. Przepraszam, księżniczko, powiedział, całując Loren w policzek. Korki były koszmarne. Odwrócił się, by mnie przytulić, i wtedy wyczułam coś niepokojącego, ledwo wyczuwalny zapach whisky unoszący się z jego oddechu. Tata rzadko pił przed wieczorem. A już na pewno nigdy przed ważnymi wydarzeniami. Tato, wszystko w porządku. Wyszeptałam. W porządku, odparł, prostując muszkę. Potrzebowałem tylko trochę płynnej odwagi. Niecodziennie oddaje się córkę za mąż. Zanim zdążyłam go dopytać o cokolwiek więcej, koordynatorka dała znak, że pochód ma się rozpocząć. Ogromne drzwi katedry rozwarły się, a kwartet smyczkowy przeszedł płynnie w kanon Pachelbela. Druchny, jedna za drugą, ruszyły krokiem dostojnym, miarowym, w stronę ołtarza. Jako druchna honorowa szłam ostatnia przed Loren. Gdy przyszła moja kolej, wzięłam głęboki oddech i zrobiłam krok do przodu, kurczowo ściskając bukiet z białych róż i gałązek eukaliptusa. Wielkość katedry przytłoczyła mnie na moment. Setki twarzy zwróciły się w moją stronę, śledząc każdy mój krok. Sklepienia wznosiły się wysoko ponad głowami, a przez witraże wpadały strumienie kolorowego światła. Starałam się patrzeć przed siebie, lecz kiedy zbliżyłam się do ołtarza, nie mogłam powstrzymać się od rzucenia spojrzenia w stronę Richarda. To, co zobaczyłam, przeszyło mnie lodowatym dreszczem. Wpatrywał się we mnie z intensywnością, która była niemal wroga. Jego twarz była pozbawiona koloru, oczy rozszerzone. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, odruchowo cofnął się, odwracając się natychmiast w stronę Charlotte, do której wyszeptał coś gorączkowym tonem. Charlotte położyła mu uspokajająco dłoń na ramieniu, jakby chciała go powstrzymać. Chwila była krótka, lecz absolutnie nie do przeoczenia. Kontynuowałam marsz w stronę ołtarza, walcząc o zachowanie spokoju, podczas gdy w moim wnętrzu kłębił się chaos emocji, gniew, ból i coraz silniejsza ciekawość. Jakim cudem ten mężczyzna mógł reagować na mnie aż tak gwałtownie? Rozległy się pierwsze takty marszu weselnego i cała uwaga skupiła się na Loren, kroczącej u boku naszego ojca. Obserwowałam twarz taty, kiedy prowadził Loren w stronę ołtarza, zauważając, jak uparcie unika wzrokiem Richarda aż do momentu, gdy dotarli przed samego księdza. Kiedy Thomas uścisnął dłoń Ethana, przekazując mu Loren, dostrzegłam, jak między nim a Richardem wymieniło się spojrzenie pełne niewypowiedzianych znaczeń.
Podczas całej ceremonii nie mogłam skupić myśli, nieustannie rozpraszana dziwnymi prądami, które zdawały się płynąć między naszymi rodzinami. Gdy Ethan i Lauren wymieniali wzruszające przysięgi, Richard nie odwrócił wzroku od celebransa ani razu, nie spojrzał w moją stronę nawet przelotnie. Nasz ojciec, zwykle opanowany, tym razem wydawał się nadzwyczaj wzruszony. Jego dłonie drżały lekko, gdy zajął miejsce obok naszej matki. Po tym, jak Lauren i Ethan zostali ogłoszeni mężem i żoną, rozpoczął się pochód wyjściowy. W tradycyjnym zestawieniu świadka pana młodego i druhny honorowej znalazłam się u boku Jamesa, współlokatora Ethana z czasów studiów. Gdy zbliżaliśmy się do pierwszej ławki, w której siedzieli Richard i... Gdy Charlotte wstała, zauważyłam, że Richard fizycznie się cofnął, tworząc niepotrzebny dystans, gdy przechodziliśmy obok siebie. Ten gest był tak wyraźny, że nawet James to dostrzegł, unosząc pytająco brew w moim kierunku. Wzruszyłam tylko lekko ramionami, zawstydzona, ale coraz bardziej zdeterminowana, by zrozumieć, co się dzieje. Na zewnątrz katedry, gdy goście rozmawiali i powoli szykowali się do wyjazdu na przyjęcie, fotograf zaczął organizować rodzinne zdjęcia na schodach. Najpierw rodzina panny młodej. Zawołał, ustawiając Lauren i Ethana w centrum kadru. Nasi rodzice ruszyli do przodu, a ja poszłam za nimi, zajmując miejsce obok mojej mamy. Fotograf miał już nacisnąć spust migawki, gdy nagle głos Richarda przeciął gwar rozmów. Może najpierw zróbmy zdjęcia tylko najbliższej rodziny, zaproponował. Jego ton brzmiał lekko, ale sens był aż nazbyt czytelny. Nie uwzględniał mnie w swojej definicji najbliższej rodziny. Lauren zmarszczyła brwi. Mackenzie jest moją najbliższą rodziną, powiedziała stanowczo. To moja jedyna siostra i świadkowa. Nad grupą zawisła niecisza, gdy sugestia Richarda wciąż wisiała w powietrzu. Charlotte dotknęła ramienia męża, szepcząc mu coś do ucha, co sprawiło, że niechętnie stanął na swoim miejscu do zdjęcia. Przez całą sesję zdjęciową Richard utrzymywał ode mnie tyle fizycznego dystansu, na ile tylko pozwalały grupowe ustawienia. Kilka razy przyłapałam go, jak szeptał coś do Charlotte, oboje zerkali w moim kierunku, sądząc zapewne, że nie patrzę. Moja frustracja narastała. To był przecież dzień ślubu mojej siostry, święto miłości i rodziny. A ja czułam się jak nieproszony intruz przez niezrozumiałą niechęć jednego człowieka. Gdy goście rozjeżdżali się na przyjęcie, pomogłam Lauren wsiąść do zabytkowego Rolls-Royce A, który miał nas zawieźć na plac. W prywatności tylnego siedzenia wreszcie wypowiedziałam na głos to, co dręczyło mnie cały dzień. Lauren, masz choć cień pojęcia, dlaczego Richard tak bardzo mnie nienawidzi? Lauren westchnęła ostrożnie, by nie pogiąć swojej sukni. Nie sądzę, żeby cię nienawidził, Kenzie. Wydaje mi się... Zawahała się, jakby starannie dobierała słowa. Wydaje mi się, że przypominasz mu kogoś. Ethan kiedyś wspomniał, że jego tata mówił, że wyglądasz jak ktoś z jego przeszłości. Kto? Naciskałam. Nie wiem, przyznała. Ale cokolwiek to jest, to jego problem, nie twój. Proszę, nie pozwól, żeby to zepsuło dzisiejszy dzień. Kiwnęłam głową, ściskając jej dłoń. Ale w środku rosła we mnie determinacja. Do końca tego przyjęcia zamierzałam skonfrontować się z Richardem Davisem i zażądać wyjaśnień co do jego zachowania. Nie miałam pojęcia, że odpowiedź przyjdzie znacznie szybciej i o wiele dramatyczniej, niż się spodziewałam i że zmieni wszystko, co myślałam, że wiem o sobie samej. Sala balowa w The Plaza została przemieniona w zimową krainę czarów, która zaparła mi dech w piersiach. Kryształowe żyrandole lśniły nad głowami, rzucając ciepły blask na stoły przykryte jedwabiem w kolorze kości słoniowej, na których stały wysokie kompozycje z białych róż, srebrzonych gałązek i migoczących światełek. Lodowe rzeźby łabędzi flankowały parkiet taneczny, a 10-osobowa orkiestra grała cicho, podczas gdy goście zajmowali swoje miejsca. Podczas godziny koktajlowej w sąsiedniej sali tarasowej krążyłam wśród gości, przyjmując gratulacje w imieniu mojej siostry, cały czas jednak kątem oka śledząc, gdzie znajduje się Richard. On zdawał się stosować tę samą strategię w odwrotną stronę, nieustannie utrzymywał między nami wyrachowany dystans, przechodząc do innej grupy rozmówców, gdy tylko się zbliżałam.
Ethan odnalazł mnie przy fontannie z szampanem, wyglądając przystojnie, choć nieco zaniepokojony w swoim perfekcyjnie skrojonym smokingu. Wszystko w porządku między tobą a tatą? Zapytał, biorąc od kelnera 2 kieliszki i podając mi jeden. Zauważyłem trochę napięcia podczas zdjęć. Miałam ochotę zbyć temat, ale zdecydowałam się na szczerość. Miałam nadzieję, że ty mi coś powiesz. Twój ojciec unika mnie od dnia, w którym się poznaliśmy. Dziś to wygląda jeszcze gorzej niż zwykle. Ethan zmarszczył brwi, a jego wzrok przesunął się po sali, aż w końcu zlokalizował swojego ojca, rozmawiającego z grupą biznesowych znajomych. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się dzieje. Zachowuje się dziwnie od kilku tygodni, zwłaszcza odkąd podczas remontu znalazł w gabinecie mojego dziadka jakieś stare listy, ale nie chcę o tym rozmawiać. Listy? Podchwyciłam. Coś z przeszłości? Mama mówiła, że pochodzą sprzed mojego urodzenia, wzruszył przepraszająco ramionami. Cokolwiek to jest, przepraszam, jeśli przez niego czujesz się nieswojo. Dziś powinniśmy świętować, a nie przeżywać niezręczności. Gdy Ethan został zawołany przez swojego świadka, dostrzegłam moją mamę stojącą samotnie przy ogromnej lodowej rzeźbie, wyglądającą wyjątkowo spięcie, gdy sączyła szampana. Ruszyłam w jej stronę, zdeterminowana, by dowiedzieć się prawdy. Mamo, co się dzieje z Richardem Davisem? Zapytałam bez owijania w bawełnę. I nie mów mi, że sobie coś wyobrażam albo że on po prostu jest zdystansowany. Coś konkretnego się dzieje. I myślę, że ty wiesz, co to jest. Abigail Wilson zawsze była opanowana i szczera, ale tym razem spuściła wzrok, upijając kolejny łyk szampana, zanim odpowiedziała. Kochanie, to jest dzień ślubu twojej siostry. Nie twórzmy dramatu tam, gdzie go nie ma. To nie jest odpowiedź, nalegałam. Między naszymi rodzinami wyraźnie istnieje jakaś historia, o której nikt nie chce mówić. Czy ty i tata znaliście Davisów, zanim Lauren poznała Ethana? Przez twarz mamy przemknął cień przerażenia, zanim na nowo przybrała spokojny wyraz. Oczywiście, że nie. Co za dziwne pytanie. Ale lekki dreszcz w jej dłoni mówił mi co innego. Zanim zdążyłam dopytać dalej, podeszła Margaret Thompson, najstarsza przyjaciółka mojej mamy i moja ciocia honorowa dołączyła do nas, olśniewająca w szmazieleni. Mackenzie, kochanie, wyglądasz olśniewająco. Zawołała, obejmując mnie serdecznie. Odsunęła się nieco, przyglądając mi się z osobliwym wyrazem twarzy. O rany, wyglądasz dokładnie tak, jak twoja matka w twoim wieku. To naprawdę niesamowite. Moja matka nagle wymówiła się, twierdząc, że musi sprawdzić ustawienie miejsc przy stole, zostawiając mnie zdezorientowaną jej nagłym odejściem. Powiedziałam coś nie tak. Zapytała Margaret, obserwując, jak Abigail pospiesznie się oddala. Nie sądzę, odparłam, próbując przetrawić tę dziwną reakcję. Margaret, czy moja matka znała kiedyś rodzinę Davisów, zanim Lauren poznała Ethana? W przeszłości, może. Twarz Margaret przybrała ostrożny wyraz. To naprawdę coś, o czym powinnaś porozmawiać ze swoimi rodzicami, kochanie. Stare znajomości potrafią być skomplikowane. W tej samej chwili pojawiła się koordynatorka ślubu, ogłaszając, że goście powinni powoli zajmować miejsca na kolację. Skierowałam się w stronę stołu głównego tylko po to, by odkryć nieoczekiwany układ miejsc. Podczas gdy Lauren i Ethan siedzieli na środku, otoczeni rodzicami, mnie umieszczono przy stole z dalekimi kuzynami i przyjaciółmi ze studiów daleko od głównego stołu rodzinnego, przy którym zazwyczaj zasiada druhna honorowa. To chyba jakaś pomyłka, powiedziała Lauren z marsową miną, gdy cicho jej o tym wspomniałam. Wyraźnie prosiłam, żebyś siedziała z rodziną. W porządku, zapewniłam ją, nie chcąc sprawiać jej przykrości w tak ważnym dniu. Ale w głębi serca wiedziałam, że to nie była pomyłka. Ktoś celowo odsunął mnie od rodzinnego stołu. Przez salę obserwowałam mojego ojca, Thomasa, który pił znacznie więcej niż zazwyczaj. Jego spojrzenie raz po raz błądziło w stronę miejsca, gdzie siedział Richard. Obaj mężczyźni nie zamienili ze sobą ani słowa przez cały wieczór, utrzymując ostrożny, grzecznościowy dystans, choć rozmawiali z wszystkimi wokół.
Gdy kelnerzy podali pierwsze danie, wymówiłam się, by przynieść Loren błyszczyk do ust z apartamentu panny młodej. W eleganckim apartamencie grzebałam w jej weselnej awaryjnej kosmetyczce monogramowanej torbie zawierającej wszystko, od agrafek po aspirynę. Szukając błyszczyka, natknęłam się na coś twardego na dnie. Była to niewielka, ozdobna srebrna ramka. Zaintrygowana wyjęłam ją i znalazłam się twarzą w twarz ze zdjęciem, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Przedstawiało moją matkę, znacznie młodszą, może dwudziestokilkuletnią, stojącą w grupie ludzi na czymś, co wyglądało na teren kampusu uniwersyteckiego. Oczy rozszerzyły mi się, gdy rozpoznałam jednego z mężczyzn w grupie młodszego, o ciemniejszych włosach, ale bez wątpienia był to Richard Davis. W tym momencie drzwi otworzyły się za moimi plecami i odwróciłam się, widząc moją matkę stojącą w progu. Jej twarz zbladła, gdy zobaczyła, co trzymam w dłoni. Skąd to masz? Zapytałam, mój głos ledwie wyższy niż szept. To prywatna sprawa, odpowiedziała ostro, podchodząc, by wyrwać mi zdjęcie z rąk. To nie jest to, co myślisz. Więc co to jest? Bo wygląda na to, że ty i Richard Davis znaliście się na długo, zanim Loren poznała Ethana. Wygląda na to, że kłamałaś mi przez cały czas. Przez chwilę myślałam, że wyżna mi wszystko, ale zamiast tego po prostu wsunęła zdjęcie do swojej kopertówki. To nie jest odpowiedni moment, Mackenzie. Twoja siostra zasługuje na swój perfekcyjny dzień, bez rodzinnych komplikacji. Jakich komplikacji? Zapytałam stanowczo, ale ona już zmierzała w stronę drzwi. Po prostu zostaw to, proszę. Dla dobra Loren. Wróciłam na salę balową, a w mojej głowie szalały myśli, gdy podawano kolację. Kątem oka zauważyłam, że Richard mi się przyglądał, kiedy myślał, że nie patrzę. Jego wyraz twarzy był mieszanką emocji, których nie potrafiłam rozszyfrować. Mój ojciec dalej pił, stając się niepokojąco głośny przy swoim stole. Tymczasem moja matka utrzymywała kruchy uśmiech, który nie sięgał jej oczu. Kiedy sprzątano talerze z deserem, konferencjer podszedł do mikrofonu, ogłaszając, że zaraz rozpoczną się przemówienia. Loren złapała mój wzrok z nad stołu głównego i posłała mi zachęcający uśmiech. Mimo wirującego w głowie chaosu i coraz liczniejszych pytań, wzięłam głęboki oddech i przygotowałam się, by spełnić swoją rolę druhny honorowej i nieświadoma, że moje zwykłe podejście do mikrofonu miało za chwilę rozbić coś więcej niż tylko kieliszek szampana. Światła w sali balowej lekko przygasły, a reflektory skupiły się wokół stojaka na mikrofon. Konferencjer, charyzmatyczny mężczyzna w perfekcyjnie skrojonym smokingu, stuknął 2 razy w mikrofon, żeby sprawdzić, czy działa. Panie i panowie, ogłosił, jego głos rozbrzmiewał po sali balowej, czas na tosty dla naszej pięknej pary młodej. Najpierw usłyszymy druhnę honorową, jedyną siostrę Loren i jej najlepszą przyjaciółkę od dzieciństwa. Wstałam z miejsca, wygładzając moją czarną sukienkę i biorąc głęboki oddech, by opanować nerwy. Wystąpienia publiczne nigdy mnie nie przerażały. Lata przedstawiania spraw w salach sądowych wyleczyły mnie z tego konkretnego lęku. Ale tego wieczoru wszystko było inne. Podskórne napięcie i tajemnica sprawiały, że czułam się nieswojo. Kiedy podeszłam do mikrofonu, konferencjer kontynuował wprowadzenie w tradycyjnie uroczystym tonie wielkich wesel. Powitajcie przy mikrofonie pannę Mackenzie Elizabeth Wilson. To, co wydarzyło się potem, zdawało się rozgrywać w zwolnionym tempie. Kątem oka zobaczyłam Richarda Davisa, który właśnie unosił kieliszek szampana. Przygotowując się do toastu, nagle zamarł. Jego twarz całkowicie straciła kolor, tak że przez moment bałam się, że dostanie zawału. Nasze spojrzenia spotkały się po drugiej stronie sali. Jego oczy były szeroko otwarte ze zdumienia, moje pełne konsternacji. Wtedy jego palce po prostu puściły kryształowy kieliszek. Kieliszek upadł, koziołkując w powietrzu. Struga szampana rozbłysnęła złotym łukiem, zanim szkło z hukiem rozprysło się na marmurowej posadzce, echem odbijając się w nagłej ciszy, jaka zapadła w sali balowej. Wszystkie oczy skierowały się na Richarda, który nadal stał nieruchomo, wpatrując się we mnie, jakby zobaczył ducha. Charlotte szarpnęła go nerwowo za rękaw, szepcząc coś mu do ucha, ale on zdawał się niezdolny do reakcji.
Zaklęcie prysło dopiero, gdy kelner pospieszył z szufelką, by uprzątnąć rozbite szkło. Szeptane rozmowy rozeszły się po tłumie, goście wymieniali ciekawskie spojrzenia. Stałam przy mikrofonie, boleśnie świadoma, że właśnie wydarzyło się coś doniosłego, choć jeszcze nie rozumiałam, co dokładnie. Otrząsając się, skupiłam wzrok na kartkach z notatkami, które ściskałam w dłoni i zaczęłam przemówienie. Mój głos zadrżał lekko na początku, ale nabrał pewności, gdy zaczęłam mówić prosto z serca o mojej siostrze. Przez 24 lata Lauren była moją najlepszą przyjaciółką, moją powierniczką i czasami moją konsultantką modową, kiedy pojawiam się na ważnych wydarzeniach w butach z zeszłego sezonu. To wywołało delikatny śmiech na widowni, rozładowując nieco napięcie. Od budowania fortów skoców w naszym salonie po pomoc w przeprowadzce do mojego pierwszego mieszkania Lauren zawsze była przy mnie, zarażając swoim niegasnącym optymizmem i niezachwianym wsparciem. Kontynuowałam opowieść o Lauren i Ethan o ich relacji i pięknej przyszłości, która na nich czeka, a jednocześnie byłam boleśnie świadoma pustego krzesła Richarda przy głównym stole. Opuścił salę nagle, a Charlotte poszła tuż za nim. Lauren uśmiechała się, słuchając moich słów, lecz nie potrafiła ukryć zmartwienia w oczach, gdy zerkała w stronę wyjścia, przez które zniknął jej nowy teść. Zakończyłam swoje przemówienie, unosząc kieliszek. Za Lauren i Ethana. Niech wasze wspólne życie będzie pełne miłości, śmiechu i przygód, które towarzyszą wam od samego początku. I niech zawsze będziecie dla siebie bezpiecznym portem w burzach życia, tak jak Lauren była nim dla mnie. Brawa wypełniły salę, gdy goście unieśli kieliszki. Wróciłam na swoje miejsce, a moje dłonie lekko drżały, kiedy odkładałam kartki z notatkami. Zanim zdążyłam wziąć łyk wody, Charlotte Davis wróciła samotnie na salę balową, kierując się prosto do mnie. Mackenzie powiedziała cicho, jej elegancka postawa ani na moment nie zachwiała się mimo wyczuwalnego napięcia. Chciałam przeprosić za zachowanie mojego męża. Źle się czuję. Czy to naprawdę o to chodzi? Odparłam wyzywająco, ściszając głos. Bo wygląda na to, że jest coś we mnie, co go wyjątkowo drażni. Charlotte zawahała się, na jej twarzy malował się wewnętrzny konflikt. To skomplikowane. Sprawy rodzinne często takie są. Ale my nie jesteśmy rodziną, zauważyłam ostro. Przynajmniej do dzisiaj. Coś błysnęło w jej oczach, cień współczucia, a może poczucia winy i poczułam, jak ściska mi się żołądek. Zanim zdążyła odpowiedzieć, przy moim boku pojawiła się Lauren, jej suknia ślubna zaszeleściła cicho. Co się dzieje? Zapytała, spoglądając na przemian na nas. Gdzie jest Richard? Czy wszystko z nim w porządku? To tylko lekkie niedomaganie, zapewniła ją Charlotte z wypracowaną gracją. Zaraz wróci. Nie przegapiłby twojego pierwszego tańca za nic na świecie. Ale zmartwienie w oczach Lauren pogłębiło się, a ja miałam przeczucie, że sprawa nie sprowadza się jedynie do złego samopoczucia. Zanim Charlotte zdołała wymyślić kolejną uprzejmą wymówkę, uznałam, że mam tego dosyć. Twój teść zareagował tak, kiedy konferencjer ogłosił moje pełne imię i nazwisko, powiedziałam bezpośrednio do Lauren. I zamierzam dowiedzieć się dlaczego. Wykręciłam się i ruszyłam w stronę wyjścia, zdecydowana skonfrontować się z Richardem na wielkim korytarzu przed salą balową. Zauważyłam Ethana, pochłoniętego intensywną rozmową ze swoim ojcem w pobliżu ogromnej kompozycji kwiatowej. Zwolniłam kroku, nie chcąc im przeszkadzać, lecz zbliżyłam się na tyle, by usłyszeć ich wymianę zdań. Tato, musisz się ogarnąć, mówił Ethan, stojąc do mnie tyłem. Cokolwiek to jest, to mój ślub. Ty tego nie rozumiesz, odparł Richard, a jego głos zadrżał. To imię. Elizabeth. To nie może być przypadek. Nie przy tym, jak bardzo ona jest podobna do... Urwał nagle, dostrzegając mnie kilka kroków dalej. Przez moment patrzyliśmy na siebie w milczeniu. Richard wyglądał jak ktoś ścigany przez duchy przeszłości, ja stałam osłupiała, coraz bardziej wściekła. Ethan odwrócił się zaskoczony moim widokiem. Mackenzie zaczął, ale mu przerwałam. Sądzę, że twój ojciec jest mi winien wyjaśnienia, a powiedziałam stanowczo, podchodząc bliżej.
Od całego dnia, a tak naprawdę od 3 lat traktuje mnie tak, jakbym była dla niego niewidzialna albo w jakiś sposób odpychająca. A teraz ta reakcja na moje imię. O co tu chodzi? Richard sprawiał wrażenie, jakby walczył o słowa, otwierał usta i znów je zamykał. Zanim zdołał odpowiedzieć, podszedł do nas pracownik hotelu, informując Ethana, że zespół jest gotowy do pierwszego tańca. Z widoczną niechęcią Ethan przeprosił, obiecując szybko wrócić, i rzucił ojcu wymowne spojrzenie, które zdawało się mówić: napraw to. Zostaliśmy sami w korytarzu. Skrzyżowałam ramiona, gotowa usłyszeć prawdę, nie spodziewając się, jak bardzo zachwieje ona fundamentami mojej tożsamości. Richard Davis wyglądał teraz zupełnie inaczej niż pewny siebie, dominujący mężczyzna, którego przez dekady podziwiano w salach konferencyjnych i na charytatywnych galach. W miękkim świetle korytarza, z dala od balowej euforii, wydawał się nagle starszy, niepewny. Może powinniśmy porozmawiać gdzieś na osobności, zaproponował, zerkając na przechodzących pracowników hotelu. Żadnych kolejnych opóźnień, odparłam stanowczo. Cokolwiek to jest, mam prawo wiedzieć. Teraz. Skinął powoli głową i wskazał na mały taras wychodzący z korytarza. Na zewnątrz zimowe powietrze kąsało moje odsłonięte ramiona, ale ledwo to czułam. Nowojorska panorama lśniła dookoła, a śnieg opadał łagodnie na kamienne balustrady tarasu. Dlaczego mnie unikasz? Zapytałam wprost. Co jest we mnie, co ci tak przeszkadza? Richard podszedł do balustrady, wpatrując się w światła miasta. Przez chwilę sądziłam, że może w ogóle odmówi odpowiedzi. Wreszcie jednak przemówił, głosem ledwie słyszalnym. Masz jej oczy i jej drugie imię. Czyje oczy? Czyje imię? Naciskałam, stając obok niego. Odwrócił się w moją stronę, a ja aż się cofnęłam, widząc łzy w jego oczach. Twojej matki. Masz oczy Abigail. A Elizabeth to było jej drugie imię. Na mojej twarzy musiała odbić się czysta konsternacja, bo kontynuował, mówiąc coraz szybciej. Znałem twoją matkę, zanim poznała Thomasa. Przez chwilę byliśmy zaręczeni. Boston University, 1992 rok. Zdjęcie, które kiedyś znalazłam, nagle nabrało sensu. Młody Richard i moja matka na uniwersyteckim kampusie. Ale to wciąż nie wyjaśniało jego skrajnej reakcji na mój widok. W końcu mnóstwo ludzi miało swoje dawne związki przed ślubem. Czyli chodzi o to, że umawiałeś się z moją matką na studiach? Powiedziałam powoli. To jeszcze nie tłumaczy, dlaczego od 3 lat traktujesz mnie jak trędowatą. Richard przeczesał dłonią swoje siwiejące włosy, wyraźnie zmagając się ze sobą. To nie było tylko umawianie się. My byliśmy zakochani. A przynajmniej tak mi się wydawało. Moja rodzina urwał, jakby zbierał myśli. Moja rodzina nie pochwalała tego związku. Mieli wobec mnie inne oczekiwania. Abigail pochodziła z biedniejszego środowiska, chciała uczyć. Mój ojciec groził, że mnie wydziedziczy. Chciał mnie wyrzucić z planu sukcesji w firmie. I wybrałeś rodzinny biznes zamiast miłości i podsumowałam, wciąż nie rozumiejąc, jaki to ma związek ze mną. Tak, przyznał ciężko. Największy błąd mojego życia. Powiedziałem Abigail, że musimy to zakończyć, że nasze drogi się rozchodzą. Była zdruzgotana. Wyjechała z Bostonu jeszcze w tym samym tygodniu. Nigdy więcej jej nie widziałem, aż do dnia, kiedy Lauren przyprowadziła Ethana do domu, a tam była ona. Żona Thomasa Wilsona. Zaczynałam składać w głowie kolejne kawałki układanki, lecz wciąż nie rozumiałam, jak to tłumaczy jego zachowanie wobec mnie. To było prawie 30 lat temu. Dlaczego więc wyżywasz się na mnie? Richard odwrócił się do mnie całkowicie, jego wyraz twarzy był teraz pełen napięcia. Bo znalazłem listy, Mackenzie. Listy, które Abigail pisała do mnie po tym, jak wyjechała z Bostonu. Listy, które mój ojciec przechwycił i ukrył w swoim gabinecie. Nie wiedziałem, że w ogóle istnieją aż do zeszłego miesiąca, kiedy remontowaliśmy dom. Serce zaczęło mi walić, gdy docierało do mnie, dokąd to zmierza. Co było w tych listach?
Zapytałam, choć jakaś część mnie już przeczuwała odpowiedź. Była w ciąży, kiedy wyjechała, powiedział cicho. Próbowała mi to powiedzieć, ale listy nigdy do mnie nie dotarły. Kiedy je znalazłem, była już żoną Thomasa. Zawahał się, po czym kontynuował bardziej stanowczo. Daty w tych listach idealnie pokrywają się z datą twoich narodzin, Mackenzie Elizabeth Wilson. A ty wyglądasz dokładnie jak twoja matka w twoim wieku. Mam jej zdjęcia z czasów, gdy miała 20 kilka lat. Podobieństwo jest uderzające. Świat nagle zawirował mi przed oczami. Chwyciłam się kamiennej balustrady, śnieg topniał pod moimi palcami, gdy próbowałam przyswoić to, co mówił. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś moim biologicznym ojcem? Zapytałam, a mój głos brzmiał obco nawet dla mnie samej. Wierzę, że tak, i odparł po prostu. Podejrzewałem to, odkąd znalazłem listy. Ale dziś, gdy cię zobaczyłem i usłyszałem twoje pełne imię. Elizabeth to było imię mojej matki. Abigail i ja kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jeśli będziemy mieli córkę, nadamy jej to imię. Myśli galopowały mi w głowie, pełne implikacji i pytań. Jeśli to, co mówił, było prawdą, oznaczało to, że mój ojciec, Thomas Wilson, człowiek, który mnie wychował, nauczył jeździć na rowerze, pomagał w pracy domowej, prowadził mnie przez uroczystość ukończenia prawa i nie był ze mną spokrewniony biologicznie. A Ethan, mój nowy szwagier, okazał się być moim przyrodnim bratem, wyszeptałam głośno. Ethan byłby moim przyrodnim bratem, co oznaczało, że Lauren poślubiła kogoś, kto nie jest z nami spokrewniony. Richard szybko wyjaśnił. Między Lauren a Ethanem nie ma żadnego biologicznego pokrewieństwa. Drzwi tarasu otworzyły się za nami i odwróciłam się, by zobaczyć mojego ojca, Thomasa Wilsona, stojącego tam z posępną twarzą w blasku księżyca. Szukam cię, powiedział, przenosząc wzrok między Richardem a mną. Charlotte opowiedziała mi, co się stało. Czy ty wiedziałeś? Zażądałam odpowiedzi, mój głos drżał. Przez cały ten czas wiedziałeś, że nie jestem twoją biologiczną córką? Ból, który przemknął przez jego twarz, odpowiedział na to pytanie, zanim zrobiły to jego słowa. Tak, przyznał cicho. Wiedziałem. Łzy piekły mnie w oczach, gdy zdrada przecięła mnie jak nóż. Jak mogłeś przede mną coś takiego ukrywać? Całe moje życie zbudowane było na kłamstwie. Thomas zrobił krok w moim kierunku, ale cofnęłam się, uderzając plecami o kamienną balustradę. To nie było kłamstwo, Kenzie, powiedział, jego głos był gruby od emocji. Jesteś moją córką we wszystkim, co najważniejsze. Od chwili, gdy poznałem twoją matkę, która już wtedy była z tobą w ciąży, pokochałem was obie. Wspólnie zdecydowaliśmy, że będę twoim ojcem w każdym znaczeniu tego słowa. Powinieneś był mi powiedzieć prawdę, upierałam się, łzy teraz płynęły mi po policzkach. Miałam prawo wiedzieć. Tak, zgodził się Thomas, ku mojemu zaskoczeniu. Miałaś. Wiele razy rozważaliśmy, czy ci powiedzieć, ale nigdy nie wydawało się być na to odpowiedniego momentu. A potem Lauren poznała Ethana i wszystko nagle stało się o wiele bardziej skomplikowane. Czy Lauren wie? Zapytałam nagle, przerażona myślą, że moja siostra mogła również ukrywać ten sekret. Nie, odpowiedzieli równocześnie obaj mężczyźni. Thomas kontynuował, nigdy jej o tym nie powiedzieliśmy. Wydawało się, że tak będzie łatwiej. Łatwiej? Powtórzyłam niedowierzająco. Cóż, zdecydowanie nie było łatwiej, zwłaszcza dzisiaj, prawda? Moja siostra właśnie poślubiła syna mojego biologicznego przyrodniego brata, a nikt nie uznał za stosowne wspomnieć o tym powiązaniu. Drzwi znów się otworzyły i pojawiła się Lauren, nadal w swojej sukni ślubnej, z Ethanem u boku. Jej oczy rozszerzyły się na widok sceny przede mną, ja we łzach, obaj ojcowie o posępnych twarzach. Co tu się dzieje? Zażądała wyjaśnień. Zespół gra, goście zadają pytania, a połowa weselnego orszaku gdzieś zniknęła. Czwórka z nas spojrzała na siebie w zamrożonej ciszy. Ciężar dekad skrywanych sekretów zawisł między nami w powietrzu. W końcu odezwał się Richard. Jest coś, o czym musicie oboje wiedzieć, powiedział, zwracając się do Lauren i Ethana.
Coś, co powinniśmy byli wam powiedzieć przed ślubem. Kiedy Richard zaczął wyjaśniać, obserwowałam, jak wyraz twarzy mojej siostry przechodzi od konsternacji przez szok, aż po niedowierzanie. Ethan objął ją ochronnie ramieniem, a na jego własnej twarzy malowały się podobne emocje. Więc mówisz, Lauren z trudem próbowała wyartykułować konsekwencje. Że Mackenzie jest tak naprawdę twoją biologiczną córką, co oznacza, że ona i Ethan są przyrodnim rodzeństwem. Ethan dokończył zdanie, wyglądając, jakby ziemia osunęła mu się spod stóp. Ale nie jesteśmy spokrewnieni, Lauren szybko wyjaśniła, patrząc na przemian na Ethana i na mnie. Genetycznie mam na myśli. Nie, potwierdził Thomas. Nie ma między wami żadnego pokrewieństwa krwi. Dziwny, nerwowy śmiech wyrwał się z gardła Lauren. Nie był to jednak śmiech rozbawienia, lecz ulgi i rozładowania napięcia. Cóż, to chociaż coś, powiedziała, choć w jej głosie słychać było wciąż wstrząs. Choć nie jestem pewna, co mam czuć z powodu bycia jednocześnie siostrą i szwagierką mojej własnej siostry. Jej próba humoru rozluźniła nieco napiętą atmosferę, ale ogrom tej rewelacji nie dał się tak łatwo zignorować. Wszyscy staliśmy w niezręcznej ciszy, aż pojawiła się koordynatorka wesela, uprzejmie, ale stanowczo informując nas, że goście czekają na pierwszy taniec pary młodej. Musimy wracać, powiedziała Lauren, patrząc na Ethana, który skinął głową na znak zgody. Ta rozmowa się nie skończyła, powiedziałam, ocierając łzy z policzków. Ale Lauren ma rację. Dziś jest wasz ślub. Nie powinniśmy go psuć rodzinnym dramatem, bez względu na to, jak bardzo jest istotny. Kiedy Lauren i Ethan wrócili do swoich gości, zostałam sama z oboma ojcami, z mężczyzną, który mnie wychował, i z tym, którego dna nosiłam w sobie. Spoglądając na nich obu, czułam istny huragan emocji i gniew, zamęt, dziwne poczucie więzi z Richardem, którego nigdy wcześniej nie czułam, i tę solidną, znajomą miłość do Thomasa, której nie mogły wymazać żadne biologiczne rewelacje. Potrzebuję czasu, żeby to wszystko przetrawić, powiedziałam im obu. Ale mam jedno pytanie, które musi teraz znaleźć odpowiedź. Czy moja matka wie, że znalazłeś te listy, Richard? Richard pokręcił głową. Ledwie dziś rozmawiałem z Abigail. Nie wiedziałem, jak do niej podejść po odkryciu prawdy. W takim razie musimy ją znaleźć, powiedziałam stanowczo, zanim usłyszy to od kogoś innego. Gdy wróciliśmy na salę balową, gdzie Lauren i Ethan właśnie rozpoczynali swój pierwszy taniec do utworu At Last, Ella Fitzgerald, dostrzegłam moją matkę stojącą przy parkiecie z łzami w oczach. Spojrzała w górę, gdy do niej podeszliśmy, a jej wyraz twarzy zmienił się w niepokój, gdy dostrzegła nasze posępne, zdeterminowane spojrzenia. W tamtej chwili, gdy w tle ironicznie rozbrzmiewało At Last, zdałam sobie sprawę, że prawda, choć bolesna i skomplikowana, i wreszcie wychodzi na światło dzienne po 29 latach milczenia. I chociaż nie wiedziałam, co ta prawda będzie oznaczać dla naszej nowo połączonej rodziny, wiedziałam, że nie ma już powrotu do błogiej nieświadomości sprzed zaledwie kilku godzin. Reszta przyjęcia weselnego Lauren i Ethana toczyła się jak we śnie. Na zewnątrz uroczystość trwała, krojono tort, rzucano bukiety, szampan lał się strumieniami. Ale nasze nowo połączone rodziny przechodziły przez te rytuały niczym aktorzy w przedstawieniu, odgrywając przypisane role, podczas gdy w naszych umysłach kotłowały się myśli o rewelacjach, które wywróciły nasze wyobrażenia o samych sobie do góry nogami. Moja matka pobladła, gdy Richard, Thomas i ja podeszliśmy do niej z prawdą o listach. Poprowadziła nas w ustronne miejsce w rogu sali balowej, za ogromną lodową rzeźbą, która zapewniała odrobinę prywatności, i potwierdziła wszystko prostym skinieniem głowy i łzami w oczach. Próbowałam ci powiedzieć, zwróciła się do Richarda, jej głos ledwie słyszalny ponad muzyką. 3-krotnie pisałam do ciebie listy. Kiedy na nie nie odpowiedziałeś, uznałam, że nie chcesz mieć ze mną ani z dzieckiem nic wspólnego. Teraz, gdy przyjęcie weselne dobiegało końca we wczesnych godzinach porannych, siedziałam samotnie przy opuszczonym stole, obserwując, jak nieliczni już goście żegnają się i wychodzą. Ogromna sala balowa, jeszcze kilka godzin wcześniej pełna życia, teraz wydawała się zmęczona, oświetlona przytłumionym światłem, zwiędnącymi kwiatami, porzuconymi kieliszkami szampana i rozsypanym konfetti na parkiecie. Zauważyłam ruch kątem oka, moja matka podchodziła powoli,
wciąż elegancka w swojej błękitnej sukni, mimo późnej pory. Usiadła obok mnie, obie milczałyśmy przez kilka chwil. Jestem ci winna wyjaśnienia, powiedziała w końcu, ściskając dłonie splecione na stole. Tak, przyznałam spokojnie, bez oskarżeń, ale i bez przebaczenia. Jesteś. Wzięła głęboki oddech, jakby próbując uporządkować myśli. Miałam 22 lata, gdy poznałam Richarda w Bostonie. Był czarujący, błyskotliwy, pochodził z zupełnie innego świata niż mój. Kiedy się zaręczyliśmy, jego rodzina dała mi bardzo jasno do zrozumienia, że nie jestem mile widziana. Ale byliśmy młodzi i zakochani. Wydawało nam się, że to wystarczy. Spojrzała na pusty parkiet. Kiedy to zakończył, byłam załamana. Potem dowiedziałam się, że jestem w ciąży z tobą. Napisałam do niego, bo miał prawo wiedzieć, nawet jeśli wybrał rodzinne oczekiwania zamiast nas. Ale nie odpisał. Wróciłam do Rochester ze złamanym sercem. Tam poznałam Thomasa. Był dobry, stabilny, zupełnie inny niż Richard. Gdy powiedziałam mu o ciąży, od razu powiedział, że pokocha cię jak swoje dziecko. Więc nigdy nie chcieliście powiedzieć mi prawdy. Zapytałam z bólem. Chwyciła mnie za dłoń. Przez lata wiele o tym rozmawialiśmy. Thomas uważał, że to moja decyzja. A z czasem wydawało się okrutne burzyć twój związek z ojcem, którego znałaś. Łzy napłynęły jej do oczu. Chciałam cię chronić, Kenzie. Nigdy nie przewidziałam, że Lauren wyjdzie za mąż do rodziny Davisów. Życie bywa przewrotne. Skinęłam głową, czując, jak mój gniew nieco słabnie. Zrobisz test dna? Zapytała cicho. Spojrzałam na Thomasa, który pomagał kelnerowi szukać zagubionej torebki. Zawsze troskliwy, zawsze niezawodny. Nie wiem, odpowiedziałam. Czy to coś zmieni? Thomas jest moim ojcem we wszystkim, co się liczy. Tak, jest, przyznała mama, ściskając moją dłoń. Ale Richard też jest częścią tego, kim jestem, dodałam. Mamy ten sam podbródek, te same gesty. To dziwne tak nagle to odkryć. Zanim mama odpowiedziała, podszedł Thomas. Mogę się dosiąść? Zapytał łagodnie. Skinęłam głową. Siedzieliśmy w ciszy, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Chcę, żebyś wiedziała, powiedział Thomas, że odkąd dowiedziałem się o tobie, to było najlepsze, co mnie spotkało. Od początku byłaś moją córką. Ojcostwo to nie biologia, tylko miłość. Łzy napłynęły mi do oczu. Ale kłamaliście przez tyle lat. Tak, przyznał. I przepraszam. Gdybym mógł, powiedziałbym ci prawdę wcześniej. Wiem, kto jest moim ojcem, powiedziałam stanowczo. To ten, kto nauczył mnie jeździć na rowerze, kto przepytywał mnie przed egzaminami, kto prowadził mnie pierwszego dnia szkoły. Dna tego nie zmieni. Thomas odetchnął z ulgą i ujął moją dłoń. Siedzieliśmy razem zmienieni, ale nie złamani. Po drugiej stronie sali Richard patrzył na nas z daleka. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, skinął głową. Ta noc była też dla niego przełomowa, dowiedział się o córce, której nie znał i zrozumiał, że nie ma prawa do roli Thomasa. Lauren i Ethan podeszli, przebrani już na podróż poślubną. Co za ślub, prawda? Powiedziała Lauren. Zdecydowanie nie taki finał, jakiego się spodziewaliśmy. Wszystko w porządku? Zapytałam. Wzruszyła ramionami. To dziwne, ale rozmawialiśmy z Ethanem. Nie łączy nas krew, a teraz mamy ciekawą historię do opowiedzenia naszym dzieciom. Uśmiechnęła się. No i mam najbardziej skomplikowane drzewo genealogiczne na świecie. Ethan objął ją. Nie zmieni to nic między nami. Reszta to tylko szczegóły. Ich siła przypomniała mi, czemu zawsze podziwiałam siostrę. Lauren umiała przyjmować życiowe niespodzianki z gracją. Kiedy nowożeńcy wyjeżdżali, rodzina zebrała się, by ich pożegnać. Po raz pierwszy Richard, Charlotte, moi rodzice i ja staliśmy razem, choć wciąż niezręcznie. Sekret wyszedł na jaw na dobre czy złe. Po ich odjeździe sala opustoszała. Zostałam na parkiecie z Richardem.
Nie oczekuję, że zastąpię Tomasa w twoim życiu, powiedział. On zasłużył na miano ojca. Skinęłam głową. Ale chciałabym cię poznać, przyznałam. Teraz, gdy wiem, czemu mnie unikałeś. Na jego twarzy pojawił się wstyd. Spieprzyłem to. Gdy zobaczyłem te listy i ciebie na rodzinnych spotkaniach. Byłaś tak podobna do mojej matki. Nie umiałem sobie z tym poradzić. Przepraszam. To dużo do przetrawienia, powiedziałam. Pod koniec nocy staliśmy razem na schodach, patrząc, jak śnieg spada na Park Avenue. Charlotte zaproponowała śniadanie następnego dnia, by zacząć rozmawiać o naszej nowej rzeczywistości. Stojąc między mężczyzną, który mnie wychował, a tym, którego geny noszę, zrozumiałam, że prawda, choć bolesna, wyzwala. Sekrety wyszły na jaw, dając szansę na coś nowego. Nie idealną rodzinę, lecz prawdziwych ludzi próbujących się odnaleźć mimo dawnych wyborów. 2 tygodnie później dostałam paczkę. W środku była srebrna ramka ze zdjęciem mamy i Richarda z czasów studenckich, młodzi i zakochani. Była też kartka od Richarda. Pomyślałem, że możesz chcieć ten kawałek swojej historii. W życiu jest miejsce na 2 ojców, jeśli tego chcesz. Postawiłam ramkę na półce. Przypominała mi, że życie rzadko układa się według prostych scenariuszy. Imiona niosą w sobie historię. Mackenzie Elizabeth Wilson znaczyło teraz coś więcej niż przed weselem. W tej zmianie był nowy początek, szansa, by objąć złożoność tego, kim naprawdę jestem. Czy kiedyś odkryłeś rodzinny sekret, który zmienił to, jak siebie postrzegasz? Jak sobie z tym poradziłeś? Czasem prawda jest trudna. Ale dzieląc się swoimi historiami, pomagamy innym nie czuć się samotnymi. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się nią z kimś, kto musi usłyszeć, że rodzina to nie tylko dna, ale przede wszystkim miłość, wybór i wybaczenie. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej historii.